Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, jeżdżę Hondą CB500F po przesiadce ze 125 z Junaka 121 FL. Którą jeździłem tą 125 no dość długo, jakieś 7 sezonów. Przesiadłem się na 500, a ponieważ zapragnąłem troszkę zacząć podróżować. No i wiadomo, po pewnym czasie już 125 nawet do miasta jest troszkę słaba. A kupiłem motocykl po to, żeby nie przeciskać się w korkach w Krakowie. Bo jazda w Krakowie to można powiedzieć, że jest koszmar w godzinach szczytu. A dzisiaj sobie testuję kamerę na ustawieniach takich bez stabilizacji i przy okazji Wam pokażę, jak wygląda jazda na motocyklem tak autentycznie po drogach, po asfaltach. Żeście sobie zobaczyli, że jazda motocyklem po asfaltach to nie jest tylko i wyłącznie taka takie gładziutkie poruszanie się jak samochodem, tylko że tutaj jakaś studzienka. A tu mamy gładkie studzienki, chciałem Wam przykładowo pokazać, jak na motocyklu trzęsie, że to nie jest jazda jak samochodem. Jak zaczynacie swoją jazdę motocyklem i myślicie, żeby kupić od razu jakiegoś sprzęta za 60 000 czy tam 40 000, moim zdaniem nie warto takiej inwestycji robić bez analizy wcześniejszej. Dobrze zobaczyć, czy odpowiada Wam jazda na motocyklu, bo to ja się zdziwiłem na początku. Trzęsie, może nie tak jak na rowerze, ale też trzęsie. Do tego się trzeba przyzwyczaić. O właśnie, i tego Junaka, którego kupiłem tam 9 sezonów temu, bo na tym już jeżdżę trzeci sezon, się zaczyna. To był golasek, bez szyby, bez owiewek. I pierwsze, co do niego zamontowałem, to gmolę, żeby go nie rozwalić, ucząc się jeździć. A po drugie szybę, i to olbrzymią szybę zamontowałem, bo wiatr przy 100 km na godzinę zaczyna być przeszkadzający, tak delikatnie powiem, dla mnie. No i tutaj stoimy przed kwestią wyboru. Kupując swój pierwszy motocykl, żeby spełniał nasze wymagania, no tak, czy my lubimy na pewno ten wiatr, czy lubimy te wibracje na drogach, te wstrząsy i tak dalej. Jeżeli nie, dobrze wybrać jakiś taki z wysokim zawieszeniem, mięciutkim, żeby dobrze wybierał studzienki i inne nierówności. A dodatkowo, jeżeli na przykład nie lubimy wiatru przesadnej ilości, to można wybrać też takiego Adventure'a, jak już wcześniej powiedziałem, ponieważ ma szybę, za którą się możemy schować, i robaki lecące z wiatrem nie rozbijają nam się na szybie, ubraniu, nie wpadają do oczu, jeżeli otworzymy gaz.
a przynajmniej w mniejszym stopniu. No i myślę, że tutaj ta kamera bez stabilizacji, bo takie mam ustawienia, odda wam mniej więcej przynajmniej w małym stopniu, jak zachowuje się motocykl na drodze. Bo wszystkie te filmy, co są w YouTubach, no to jest na stabilizacji i tak naprawdę nie wiadomo, jak te motocykle się zachowują na drodze. Wydaje się to wszystko takie gładziuszkie, aksamitne, jakby się jechało samochodem z najlepszym zawieszeniem. Nie, tak nie jest. I na to się przygotujcie, żeby się nie rozczarować za bardzo. Ale może właśnie dzięki temu jest przyjemność z jazdy, bo to jest właśnie, no i tak właśnie w takim ruchu miejskim trzeba dość agresywnie wjeżdżać czasami, a motocykl, jego parametry pomagają w tym i to bardzo. No tutaj na przykład w takiej 125-50 na godzinę, no to jakieś 4 sekundy mamy, a w takiej 500 to już jest niecałe 5 sekund do setki, nie do 50. I tutaj tak można bardziej dynamicznie wcinać się do ruchu. Jak mamy oczywiście sprawny technicznie ten motocykl. Żeby gdzieś tam biegu nam nie wyrzuciło, bo mogłoby być niefajnie. Samochód rozpędzony mógłby nie wyhamować. Nie zachęcam do takiego wjazdu dynamicznego. Ja jeżdżę, no ale każdy odpowiada za siebie, wiadomo, nie? Dobra, to dzisiaj taki króciutki film był. Myślę, że jeszcze kawałeczek się ze mną przejedziecie. Ja za wiele nie będę gadał. Nie mam scenariusza żadnego, ale tak bez sensu trajkotać to też mi się nie chce. Wy sobie obejrzycie, jak ten motocykl zachowuje się właśnie tak, z taką, a właściwie z taką bez stabilizacji jeżdżąc. Znaczy jeżdżą, no pokazując wam, nagrywając bez stabilizacji, żebyście widzieli, jak ten motocykl zachowuje się na drodze, na wybojach, jak wibruje przy hamowaniu. O, teraz zahamuje, o, widzicie jak nurkuje, teraz dodam gazu, podniesie go troszkę. Dobra, to ja wam dziękuję za wspólną przejażdżkę i zapraszam do następnych filmów. Trzymajcie się, szerokości na drodze i żeby wasze sprzęty się nie psuły i żeby paliwo potaniało. Tego wam życzę. Do następnego. Heja.